Dobrze nie benzyna przy papierosie. Mam okazję przejechać się Bartka dziabkiem. Ale chyba gdybyś jechał dalej, to mogłoby to się skończyć gorzej, nie? Byłoby ciekawe. Cześć, witajcie. Mamy 4. dzień podróży. Wszystkie ciągniki stoją obecnie na placu w Sasinie. Dzisiaj mamy taki zlot tutaj ciągników. Robimy tylko 20 km dzisiaj drogi, więc ciągniki i kierowcy się nie zmęczą. Jest bardzo gorąco, mamy godzinę 12. Dzisiaj robimy tylko taki przejazd tutaj dla mieszkańców, taką paradę krótką. No, jak sami widzicie, dojechało dużo więcej ciągników niż na początku. Ale to tylko dzisiaj tutaj na ten zlot. Jutro już ruszamy w stronę Łeby i tak dalej. Jesteśmy tutaj w Sasinie. Ciągników jest już 20, około 20. Jeszcze mają się zjechać później. Będziemy robić też serwisy. Krzysiu w swoim Eicherze będzie zmieniał olej. W żółtym ciapku spalił się rozrusznik. I w Zetorku 25 też jest spalony rozrusznik, także Arbos musi zaciągać, żeby jechać dalej w trasę. No tutaj błąd operatora, znaczy błąd, nie uwaga, wcisnął przypadkowo przycisk starter, gdy ciągnik był odpalony, no i się stało. Stało się jak stało, a reszta ciągników jakoś tam sprawnie dojeżdża. Bartek ma tutaj banieczkę podłożoną, bo gdzieś tam kapie mu paliwo, także też dzisiaj tutaj będzie uszczelniał. Mamy taki dzień serwisowy. W Zetorku w ogóle skrzynia coś tam zaczęła hałasować. Prawdopodobnie łożysko gdzieś tam w moście. Także też chyba tutaj Jarek będzie dzisiaj próbował go rozebrać, żeby zobaczyć, czy w ogóle może jechać dalej, czy jednak musi być postój. Także zobaczycie jakieś tam krótkie relacje z przejazdu. No i serwisy ciągników w trasie. Naprawdę już dużo tych awarii się wydarzyło. Nawet chłodnica, tam wentylator się oderwał. No, alternator Bartkowi poszedł, także naprawdę bardzo dużo, ale dzielnie załoga sobie radzi, na bieżąco. Także awarie nie trwają długo, Arbos tam na końcu zawsze jedzie i holuje tych niedobitków, którzy o własnych siłach nie mogą dojechać. Jednak przydał się. Dobrze, że jest jakiś nowy ciągnik na trasie. Bardzo fajnie, że taki pomysł wyszedł. Tej maszyny też niektóre czekają dopiero na odrestaurowanie. Szykujemy się do wyjazdu na paradę. Jak widać wszyscy już poustawiani. Praktycznie odpalamy ostatnie maszyny i będziemy ruszać w drogę. To tak jak mówiłem, wyjeżdżamy na taką krótką przejażdżkę. Mam okazję przejechać się Bartka dziabkiem. Także teraz to chwileczkę ze mną spędzicie i pokażę wam, jak jedziemy tutaj przez nadmorskie miejscowości, taką krótką przejażdżkę, około 50 km. Także czekajcie na relacje z trasy. Jak widać wszyscy po kolei wyjeżdżają. Jedźcie. Po kolei wyjeżdżamy z miejsca i jedziemy na paradę. Właśnie wyruszyliśmy, jedziemy sobie tutaj główną drogą. Zabezpieczona skaszkowana, jednostka OSP. Bardzo mili, uczynni ludzie. No i co, będziemy jechać tutaj bodajże 11 km w jedną stronę przez Sasino i dalej. Właśnie próbuję dogonić moją grupę ze względu na to, że miałam mały problem, żeby zatankować Arbosa na stacji benzynowej. Troszeczkę mnie odjechali, więc staram się tutaj nadrobić. Jak widać, Arbos stoi na pełni obrotach. No i co? Jeszcze przede mną 7 km do celu, więc do zobaczenia na miejscu. No to jesteśmy w trasie. Jadę sobie Ursusem 328 Bartka. No powiem wam, że wiatr we włosach. Jak ktoś się zastanawia, czy przyjemnie się jedzie,
To powiem, że tak, ale czy przyjemne jest przejechanie 700 km w ten sposób? To nie wiem. Ja przejechałem dzisiaj około 40 i to mi wystarczy na tą całą trasę. Że jak sami widzicie, ludzie naprawdę zwracają mocną uwagę, jak przejeżdża taki konwój. Dzisiaj prowadzi nas straż pożarna i z tyłu też zamyka nam konwój. Jedzie około 23 ciągników, także robi to wrażenie. Za mną David Brown, także naprawdę bardzo fajnie to wygląda, jak wszystkie ciągniki sobie przejadą takim konwojem. Jedziemy do miejscowości Sasino i tam będziemy robić nocleg aż do jutra. Jutro będziemy wyruszać w dalszą drogę, około 100 km jutro. Przede mną jeszcze jedzie Krzysiek swoim niebieskim Eicherem. Powolutku daje radę, chyba najwolniejszy ciągnik na ten moment. 18 na godzinę, gdzieś tak w porywach do 20. Że mogę zatrąbić, zobaczymy, czy się odwróci. Tylko w lusterko spojrzał, się uśmiecha, widzi, że nagrywam. Także czekajcie na dalsze relacje. Właśnie dojechałam na parking. Już widzę kolegów, że tam stoją z maszynami, ciągnikami. I co? Że jest ogromne zainteresowanie, bardzo dużo osób jest przy naszych ciągnikach. Ja zaraz tam jeszcze dojadę i będziemy realnie już tam sobie. Przejeżdżamy naprawdę w bardzo pięknych krajobrazach. Pogoda nam dopisuje cały czas. Od poniedziałku ma się zepsuć, ale jak na razie 4 dni za nami bardzo, bardzo ładnej pogody. Wszyscy traktorzyści są mega opaleni. Niektórzy w tym momencie, my sobie jedziemy, a niektórzy teraz remontują swoje ciągniki. Na przykład Jarek swojego Zetora musi zdjąć pokrywę skrzyni biegów, bo jakaś tam awaria, niepokojące, głośne dźwięki się pojawiają, wydobywają ze skrzyni biegów i musi zobaczyć, co to jest powodem i czy może jechać dalej, bo jeżeli jest to jakieś łożysko bądź tryb, no to niestety jego przygoda się kończy, ale to nie jest jego pierwsza awaria, bo dodatkowo ma spalony rozrusznik, także lekkie przygody już miał, aż do teraz jechał cały czas, o własnych siłach przyjechał, no ale niestety musi zdjąć. Bartek, którego znacie, mu pomaga, także za momencik zobaczycie, jak to wygląda sytuacja z naprawą ciągników. Wiem, że Krzysiek ma w planach jeszcze zmienić sobie olej dzisiaj w swojej niebieskiej bestii, to też uda chyba się nagrać. Tutaj pusto takimi drogami było? No nie, my jechaliśmy przez las, centralnie lasem. Kurz, wiesz, to Dlatego. Ale jeszcze jechałam za strażą pożarną, to 2 razy bardziej, no nie? No ja ci kosmos, kosmos. Jechamy właśnie na plac, tutaj z kolegą porozmawiałam. Będziemy się ustawiać pochodem na miejsca. No to dojeżdżamy do Stilo, zaraz parkujemy maszyny i idziemy zobaczyć do Bartka i do Jarka, jak tam radzą sobie z Zetorkiem. Wiem, że Bartek chciał uszczelnić jeszcze sobie pompę wtryskową przy tym swoim Ursusie 28, żeby tam nie musiał mieć podwiązanej tej banieczki, ale nie wiem, czy zdążył, bo wiem, że miał pomagać Jarkowi w naprawie tej skrzyni, żeby Jarek mógł sobie jutro lecieć, ale zobaczymy, jak dojedziemy. Mamy już dosłownie z 200 metrów, żeby tam dotrzeć, a ja sobie dzisiaj jeździłem Ursusem 28. No to jesteśmy przy zatorze Jarka. Nie będę mówił, że pechowy, bo tak nie jest, ale kolejna awaria, Jarek. Co się stało? Jaka kolejna? Znaczy kolejna, rozrusznik masz spalony. I to kolejna rzecz wyskoczyła, drobna. Co się stało, Jarek?
Szkolenie przeprowadzone na temat budowy skrzyni biegu za te 25. Nic się nie stało. Nic się nie stało. No to najważniejsze. Czyli jutro jedziesz dalej w trasę. Nie, dzisiaj. Dzisiaj. No to najważniejsze, że nic poważnego. Ale chyba gdybyś jechał dalej, to mogłoby to się skończyć gorzej, nie? Byłoby ciekawie. Czyli rozkręcił się wałek atakujący. Nakrętka wałka. Nakrętka. No to wprawiony operator zatrzymał się w odpowiednim momencie. Nie, ale co ty, dalej jechało. Dalej jechałeś. Oczywiście, że tak. Czyli do bólu. No, mojego, bo jego to nie. Gdzie kolejny mechanik, Bartek. Nie ma dziurka, Bartek, kręcimy go znowu od nowa. Chuj wie co jest. Do przodu. Chłopacy szukają dziurki do zabezpieczenia. Dobra, nie tam po trochę idziemy. Wiecie co? Muszę wrzucić na daleko. Nie, bo tam w czapku sprawdzałem, wiesz? Dobrze, nie benzyna. Przy papierosie. Zaraz się nie pali. Z drugiej strony, bo to drugiego sprawdzania. Dno. Susza, Krzysiu, wszystko wyjechałeś. Kurwa jest. Nie, że